W czerwcu tego roku poleciałem do Szwajcarii, by wraz z Pawłem Jagiełło spędzić niesamowity czas w najpiękniejszych górach Europy, czyli szwajcarskich Alpach. W pierwszym odcinku zabiorę Was do Bazylei, gdzie zrobię jedno z najlepszych zdjęć w tym mieście. Nie zapomnij zostawić suba i zaczynamy! Pierwszy odcinek rozpoczynam od lotu z Warszawy do Bazylei. Lotnisko znajduje się jednak po francuskiej stronie, a do centrum miasta dojedziemy autobusem, który kosztuje około 35 zł. I tak dojechałem do Bazylei, gdzie czeka na mnie nikt inny, a... O, jest i on! Witam w Szwajcarii. Proszę tutaj za mnie proszę prowadzić walizkę. Tutaj miało miejsce przemycenie najcenniejszej tutaj zdobyczy prosto z Polski. Kiełbasa śląska. Uwaga, następuje teraz oficjalne przekazanie. Najlepsze jedzenie w Szwajcarii to polska kiełbasa. Dziękuję, przyda się na pewno. Oj, będziemy się zajadać, nie? Bo tutaj za jedzenie to jest niestety... już bym zjadł. Na zimno. O, to taki na zimno to jest dobre. A tutaj nasz sprzęt, tu jeden, a tu mój drugi. Mój upchany był jak jęga. Jak na lotnisku powiedzieli mi, że muszę laptop wyciągnąć, który był na samym końcu, to myślałem, że się popłaczę. Ja tu pół godziny wszystko układałem, żeby miało ręce i nogi. No, masakra. W wielu budynkach w mieście, w Szwajcarii mamy w podziemiach bunkry. Czyli normalnie mamy piwnice, gdzie są pralnie, gdzie są rzeczy, mogą sobie ludzie trzymać, ale praktycznie większość tych budynków ma właśnie takie oto bunkry, które są, jak widać, wielkie drzwi i prowadzą do takiej części schronu, gdy w razie jakiejś wojny czy coś, to praktycznie w każdym budynku taki schron się znajduje. Taka ciekawostka, także Szwajcarzy są bardzo dobrze przygotowani na jakiekolwiek konflikty zbrojne. W Szwajcarii, w miastach takich jak Bazylea, Zurych, Bern, spływanie rzeką w pław to popularna aktywność wśród mieszkańców, zwłaszcza w ciepłe i letnie dni. W Bazylei mieszkańcy chętnie korzystają z Renu, gdzie można płynąć z nurtem i jednocześnie podziwiać panoramy miasta. Taka aktywność możliwa jest też w Zurychu, na rzece Limmat oraz w Bern, na rzece Are. No i my zaczniemy tutaj, przepłyniemy jeden most, drugi i tu trzeba wysiadać przed tym mostem. W każdym z tych miast spływanie rzeką stało się naturalnym elementem codziennego życia. Jesteśmy teraz w Bazylei, tutaj w ramach takiego Cultural Experience. Postanowiliśmy, że spróbujemy takiej atrakcji. Tutaj jesteśmy na takiej lokalnej plaży przy rzece, ponieważ chyba w 3 miastach, tutaj nie mam dokładnej informacji, ale w Zurychu, w Bazylei i w Bernie można sobie spływać tutaj rzeką, w pław. Po Odrze to trochę ryzykowne, ale że tutaj tak sobie, ja nie spodziewałem się, że ta rzeka jest aż tak czysta. Jak ja patrzę na te kamienie pod wodą, to jest czyściutka informacji. Dlatego tutaj z Pawłem postanowiliśmy, żeby jeszcze przed wyruszeniem w trasę spróbować czegoś jeszcze, żeby sobie ten wyjazd ochłodzić już na samym starcie i żeby było tak fajnie. Więc ja się przebieram i skakuję do wody. Tutaj się używa takich klasycznych worków wodoodpornych, gdzie przychodzi się nawet po pracy, gdzie mamy, nie wiem, garnitur, jakieś ubrania, przebieramy się w nasz strój kąpielowy, wszystko wrzucamy sobie tutaj, plus jeszcze jakieś browarki czy coś, zakręcamy i mamy przez to taką fajną poduszkę, która nam się utrzymuje na wodzie, takie dodatkowe wsparcie. Nie trzeba mieć tego, ale to zawsze można się położyć, złapać tego i z tym skakuje się do wody i się dzięki temu utrzymuje, więc nawet jak ktoś nie potrafi pływać, spokojnie sobie spłynie. Chociaż jak ktoś nie umie pływać, to nie polecamy tego próbować. Nie polecamy. I to jest super sprawa, bo jest naprawdę bardzo pojemny i ludzie, mówię, po robocie potrafią, tutaj jest na przykład siedziba Rosza, więc ludzie po robocie potrafią sobie właśnie zejść z korpo, wrzucić do worka rzeczy i spłynąć i tam browarki na zakończenie dnia. Także fajna sprawa. Dobra, przebieramy się i płyniemy. Mój wór już spakowany. Plan jest taki, żeby teraz, nie wiem, wejść do tej wody i się nie utopić. Co najważniejsze, przepłynąć gdzieś tam za drugi most. Nie wiem, ile spływu będzie trwało, z 15-20 minut, ale ważne, żeby się dobrze bawić, więc tutaj trzeba tego spływać jeszcze raz w życiu. Spływam!
Tak zamiast iść 5 km, nie no. Zamiast iść 20 minut z buta, to przypłynęliśmy sobie 20 minut w pław. Ale zajebisty. To jest taki ostatni moment. Prawie ostatni, gdzie można wyjść z wody, to potem już nie wolno. Wolno super. Tak by się gimnął. Wspaniałe miejsce, wspaniałe rzeczy. Zabiłbym, żeby we Wrocławiu było coś. Się nie musimy myć. Ogólnie mamy ogromne szczęście, bo trafiliśmy przez przypadek na najważniejsze święto w Szwajcarii, czyli Narodowe Święto Szwajcarii upamiętniające dzień założenia Federacji Szwajcarskiej, podpisania traktatu zaczynającą tak naprawdę historię Federacji Szwajcarskiej i przypada ten dzień na 1 sierpnia. Jest to najważniejszy dzień w Szwajcarii. Wszystkie kantony go obchodzą, bo pamiętajmy, że każdy kanton ma różne święta i nie wszystkie święta są obchodzone równocześnie we wszystkich kantonach. Akurat to święto jest przez wszystkich bardzo jakby czczone, świętowane, hucznie, jak praktycznie czuję się jak teraz na Sylwestrze, tylko już bardzo znacznie cieplej. I aktualnie znajdujemy się w Bazylei na moście i czekamy na piękny spektakl fajerwerków. Już się zbierają ludzie z całego tutaj okręgu. Setki tysięcy ludzi zaczyna wychodzić na brzeg, na most i o 11 zaczną się piękne fajerwerki, które będą startowane z łódki, płynącą na samym środku rzeki. I akurat właśnie teraz było uroczyste wpłynięcie tego statku na środek z całym, nie wiem, tutaj muzyką, oświetleniem, także jest wielka impreza. Ludzie sobie tutaj rozstawiają te siedziska, kocyki, po prostu wielkie świętowanie. No i co, i my przyszliśmy tutaj porobić fotki, no i zobaczyć ten piękny spektakl, bo to jest, mówię, to jest święto tak jak u nas jest 11 listopada. Także mega ciekawe, a w ogóle przychodzi jeszcze burza, więc będziemy mieli fajerwerki, burze i wszystko będzie fajnie. Także zobaczymy, co tutaj na nas czeka. O, ale piorun w tle był. Każdego roku 1 sierpnia w Szwajcarii obchodzony jest Dzień Niepodległości. W Bazylei jednym z głównych wydarzeń tego dnia jest pokaz fajerwerków, który przyciąga tłumy mieszkańców. Kto by się spodziewał? Częściej muszę Cię zabierać na... Nagrałem to. No. Jesteś człowiek waron. Chcę powiedzieć, że trzeba z Pawłem Wroną częściej jeździć na tripy, bo jest po prostu to człowiek waron. Teraz mamy fajerwerki i burze równocześnie. Po prostu trzeba z nim częściej jeździć, no. Taki jest wniosek. Pokaz rozpoczyna się po zmroku nad brzegiem Renu, gdzie tysiące ludzi gromadzą się, aby podziwiać eksplozję świateł odbijających się od wód rzeki. Fajna pogoda. W ogóle czuję się jak mastermind, ponieważ miałem stawiać w domu wszystkie peleryny i wszystkie przeciwdeszczowe rzeczy. Nie zrobiłem tego. I dawno nie byłem sobie tak wdzięczny. No dobrze, zgasili teraz ulice, lampy uliczne. Mamy minutę do spektaklu, zaczęło trochę padać. Dobra, właśnie zaczynamy. Yeah. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w roku, podczas którego miasto rozbłyska kolorami, tworząc niezapomniane widowisko na tle historycznej architektury.
dobrze, skończył się show fajerwerkowy, było przepięknie. I jeszcze w ogóle ciekawostka jest taka była, że akurat trafiliśmy na burzę, czekając na fajerwerki trafiliśmy na burzę i praktycznie te same ustawienia co do fajerwerków pozwoliły nam stworzyć fajne zdjęcia z burzą, bo akurat w tle nam raz na jakiś czas waliły pioruny i zobaczcie efekty naszej sesji zdjęciowej. Podczas tego wieczoru zrobiliśmy naprawdę masę zdjęć, ponieważ mamy ich ponad 700 i chcę Wam pokazać, jak to obrobić, ponieważ myślę, że jest to ciekawy proces i też dość rzadko się to robi. Dlatego jeśli nie chcesz tego oglądać, to przeskocz sobie do tej minuty, bądź zobacz na dole, jak są posegregowane rozdziały tego filmu. Ale dobra, przechodzimy. Mam tutaj ponad 700 zdjęć. Jedne są z piorunami, z fajerwerkami, tutaj na przykład macie fajny piorunek, ale ja to widzę jako zdjęcie połączenia kilku piorunów z jakimiś kilkoma fajerwerkami, żeby to tak jakoś fajnie wyglądało. Dlatego najpierw muszę wybrać najciekawsze zdjęcia. Dlatego najpierw ja wybiorę sobie zdjęcia, które myślę, że będą dobrze wyglądać i zaraz do Was wrócę. Z tych wszystkich zdjęć, które tu widzicie, na razie w Photoshopie wybrałem sobie same pioruny. Tutaj mam nawarstwione różne pioruny w różnych miejscach. Nie brałem wszystkich piorunów, ponieważ tak mniej więcej trzeba sobie wyobrazić to zdjęcie, jak ono by finalnie wyglądało. I ja sobie w tym przypadku postanowiłem, że mniej więcej z każdego fragmentu zdjęcia, w sensie, że w każdym, po całej długości chciałbym mieć pioruny w tle. Więc na razie zebrałem sobie te wszystkie pioruny i czy to małe, czy to duże, prześwietlonych nie brałem, żeby stworzyć tło. Więc mając te wszystkie zdjęcia, zaznaczam sobie wszystkie razem i najpierw konwertuję je do Smart Object i teraz nic się nie zmieniło, ponieważ teraz wchodzę w warstwę, w Smart Object, Stack Mode i teraz dzieje się magia, ponieważ bez większego wysiłku tworzymy takie oto zdjęcie. 3, 4, o. No. I to mi się podoba. W tym momencie mamy zestakowane wszystkie pioruny. Naprawdę mi się to podoba. Teraz pora dodać do tego jakieś fajerwerki. To, co ja robię, mając te pioruny, pora dodać teraz fajerwerki. Jest jeden mały problem, ponieważ już Wam pokazuję. Jak wezmę jakieś zdjęcie z fajerwerkami, przerzucę je do Photoshopa, to jak zobaczycie, ja troszeczkę dałem D, ponieważ przy robieniu zdjęć nie pomyślałem i nie utrzymałem tego samego kadru, który był. Dlatego spróbuję to zrobić trochę inaczej, ponieważ już Wam pokazuję, co się wydarzy. Już Wam pokazuję problem, który z tego wynika. Tutaj fajerwerki mocno podświetlają ten kościół. I jak ja sobie to przekonwertuję znowu do tego Smart Objectu i te maski i te warstwy zestakuję ze sobą, to będę miał taki oto problem, że pojawi mi się ghosting. Tu jak zobaczycie, tu na przykład te warstwy nie były równe. I to zdjęcie też generalnie było złe, bo one były dość mocno prześwietlone. Więc teraz co ja muszę zrobić? To muszę znaleźć fajerwerki, które będą dość ciemne. Ale ciemne w takim sensie, że nie będą prześwietlone. Na przykład ten powinien dać radę. Czyli znowu dajemy sobie go na główną warstwę. Zmieniamy sobie to wszystko do Smart Objectu. Warstwa. I Stack Mode Maximum. Dobra, niby jest ok, ale tu widzimy, że nam się powieliło te zamki. I to dziwnie głupio wygląda. Tu jest jakiś błąd, tu jest jakiś błąd. Więc ja sobie zrobię tak. Zaznaczam sobie tą warstwę z fajerwerkiem. Biorę lasso tutaj. I obtaczam sobie ten fajerwerek dookoła. Nie musi być jakoś super dokładnie. I robię sobie to na masce. I w tym momencie z taką maską konwertuję sobie do Smart Objectu. Warstwa,
Smart Object, Stack Mode, Maximum. I w tym momencie to mieszanie nie będzie brało pod uwagę tego kościoła. I jak widzimy, to już wygląda dobrze. To już wygląda naprawdę spoko. Wiadomo, tutaj to nigdy nie będzie idealnie, bo te kolory od chmur troszeczkę się zmieniają, ale to wszystko będę mógł za chwilę sobie ręcznie trochę porzeźbić. I jak mi się, powiedzmy, podoba ten fajerwerek, to sobie szukam kolejnego. Może czegoś bardziej z tej strony kadru. Na przykład mamy coś takiego. Takiego fajerwerka. I to, jak widzimy, to było robione razem z piorunami. I to już będzie wyglądać dobrze, ponieważ jak sobie to przekonwertuję do Smart Objectu i na warstwie sobie to wymieszam, to powinno być już dobrze. To powinno być bez żadnych problemów. Uwaga. No i to jest elegancko. Aczkolwiek nie podoba mi się jakoś super bardzo ten fajerwerek wcześniejszy, więc ja sobie zaraz to wrócę i wymieszam tak, żeby mi się to podobało. Więc ja Was teraz zostawiam. Widzimy się za sekundę i pokażę Wam taki setup, który mi się najbardziej podoba. Więc w tym momencie mam już mniej więcej wybrane te warstwy, które chcę nałożyć na siebie. Tu mam na przykład taki fajerwerek. Ja specjalnie go wyciąłem, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, te kadry nie było na siebie idealnie nałożone, więc żeby to miało jakiś sens i żeby to wyglądało lepiej, to tak to wycinam. To jest pierwszy kadr, potem drugi na dole, żeby troszeczkę od dołu kadru też coś było. I na koniec ostatni fajerwerek nad kościołem. Myślę, że to będzie wyglądać spoko. Więc ja sobie to wszystko konwertuję do Smart Objectu. I teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dajemy tutaj na maksimum. I uwaga. 3, 4. No. I to wygląda fajnie. Ja jeszcze nie wiem tylko, czy przypadkiem nie chciałbym usunąć sobie tych dwóch, może tych trzech piorunów z tej strony. Dlatego ja się cofnę. I ja sobie tylko tutaj wejdę i zobaczę, które są... O, tam 3, 4, 2 warstwę. Tą w sumie też bym sobie usunął. Tą bym już zostawił. Dobra, wracamy. Tu sobie włożę je i na nowo stworzę ten Smart Object. Więc ja jeszcze raz Convert to Smart Object. Jak to tło mi się zrobi, to wtedy wszystko razem jeszcze raz przekonwertuję. Dobra, przekonwertowało mi się to do Smart Objectu. W tym momencie na warstwie sobie to wszystko wymiksuję. Stack Mode Maximum. I mamy sobie te swoje piorunki. Już ich jest zdecydowanie mniej po tej stronie i powinno mi się to bardziej podobać. Fajnie to wygląda. Włączam te warstwy, które były wcześniej odznaczone. Wszystko daję sobie teraz do Smart Objectu. I jak to mamy? Warstwa, Smart Object, Stack Mode, Maximum. I teraz powinno wszystko elegancko wyglądać. No więc ja teraz jeszcze będę się bawił trochę z tym zdjęciem, żeby je wyedytować. Za moment zobaczycie efekt finalny, a ja Wam polecam tak eksperymentować, ponieważ efekty mogą być naprawdę oszałamiające. Dzisiejszy wieczór to na ulicach Bern jedna wielka impreza. Wszyscy się bawią i świętują niepodległość Szwajcarii. Gdy jedni się bawią, drudzy dbają o bezpieczeństwo. Strażacy mieli ręce pełne roboty, gasząc m.in. palący się kosz na śmieci.
No i kończymy ten dzień pełen emocji. W przyszłym odcinku ruszymy już z pełną parą nad niesamowite jezioro Brienz.